Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić przede wszystkim na podboju kolejnego regionu. Także za chwilkę sobie wysuniemy roszczenia wobec obcego lorda. Tak, tylko w ramach przypomnienia, w poprzednim odcinku tutaj wszystkie te domy, albo znakomitą ich większość ulepszaliśmy do 3. poziomu. Także ładnie tutaj już te domy nad rzeką powstają i ulepszają się właśnie do tych parceli 3. poziomu. To zrobiliśmy tutaj w naszej osadzie w Świnoujściu. W Legnicy jeszcze w poprzednim odcinku, także mamy już te wioski tak w miarę rozwinięte i pokażę jeszcze właśnie, jak to było w tej Legnicy. Tutaj praktycznie wszystkie domy mamy już na 3. poziomie, także wygląda to całkiem nieźle. No myślę, że tutaj jeśli chodzi o rozbudowę miasta, no zrobiliśmy już wszystko, więc raczej Legnicą się już tutaj zajmować nie będę. Ładnie sobie radzą, mają zapasu jedzenia na 8 miesięcy, opału na 30 miesięcy, aprobaty 90%, 214 rodzin, także myślę, że wszystkie te założenia, które gdzieś tam sobie na początku serii założyłem, to wszystko tutaj na ten moment mamy. Więc Legnica myślę, że na razie sobie zostanie bez mojego udziału. Weźmiemy sobie jedynie wojska do tego, żeby zdobyć kolejny region. No i tym samym Świnoujście zostało nam jeszcze, które tutaj rozwijamy. Te domy nam się tam już rozbudowują. Całość tutaj już też ładnie wygląda. Rozległe tereny rolnicze. Tutaj osiedle nad skałką, osiedle nad rzeką. Wszystko nam się tutaj teraz ładnie połączy tymi parcelami, które się właśnie tutaj rozwijają. Więc myślę, że też całkiem nieźle nam to tutaj wyszło. Tam w oddali widać piękny region, który jest w pełni praktycznie wykorzystywany pod uprawy, czyli w większości to jęczmień, który jest rozprowadzony na pozostałe miasta, ale też pszenica, tak żeby tutaj nie tylko jęczmień, ale również pszenicę wywozić. Karawany handlowe wszystko tutaj wywożą na te pozostałe miasta, żeby zaopatrywać je ładnie w to pożywienie. Także tutaj mamy też w miarę rozwinięte to miasto, nie aż tak bardzo jak tamte dwa pozostałe, ale tutaj raczej skupiałem się na tym, żeby właśnie zautomatyzować uprawy, czyli wołami sobie tutaj wszystko orać, przygotowywać te pola. Tutaj mamy zrobioną bramę, nawet taki fajny, klimatyczny, jak wyjeżdża nam karawana, czy to kupiec z naszego miasteczka. Całkiem fajnie się to tutaj prezentuje. No i oczywiście ostatnia wioska, która jest najmniejsza, która jest przygotowana tylko i wyłącznie po to, żeby początkowo wywozić kamienie, natomiast w tym momencie po prostu będziemy uzupełniać sobie rybami i mięsem te nasze dwa pozostałe miasta. Także to jest tylko po prostu miasteczko, które jest przygotowane pod wywóz tych materiałów, które tutaj widać. Dobra, zróbmy sobie tak, że zdobędziemy sobie tutaj ten region i wysuniemy sobie roszczenie do tego regionu. On tutaj pewnie szybciutko nam to zaneguje. My tymczasem sprowadźmy sobie armię. Będziemy chcieli sobie pewnie wejść tym mostem, więc wszyscy po prostu spotkamy się tutaj. Zbiórkę zrobimy w tym rejonie wszystkich naszych oddziałów. I pojedziemy z tematem.
Przy okazji, jak tutaj jeszcze będziemy chwilkę czekać, nowych widzów zapraszam do zostawienia subskrypcji. Czekajcie, znaczy nie czekajcie z subskrypcjami, czekajcie świta z naszego obozu. Tutaj musimy was jeszcze musimy tutaj, bo was jest tylko 5, więc wy tutaj za bardzo mi się nie przydacie, bo chciałbym po prostu was jeszcze tutaj póki można ulepszyć. Dobra, rozwiązanie i teraz sobie zrobimy tak, tu. Chociaż z drugiej strony, patrząc na to, że mamy 4800 do zapłaty, czy 100 mamy na razie, więc wy tutaj za bardzo też nie wpłyniecie mi na tą wojnę, także od was tutaj nie będę brał. Cała reszta proszę mi tam śmigać na miejsce zbiórki. Dobra, rękawica została rzucona. Zawalczymy o kolejny region. Poszukamy sobie za chwilkę. Dobra, tam już wyszła ta armia. Miejsce bitwy mamy w lesie, więc średnio, ale spróbujemy w takim razie przejść. Jak tu wygląda ukształtowanie terenu? Tutaj jest górka. No najlepiej byłoby stanąć gdzieś tu, ale oni pewnie tam będą. Czekajcie, odpiszemy, że moje roszczenia nie podlegają negocjacjom. Tak, żebyśmy sobie tutaj zaplanowali, przyspieszymy czas. Zaplanowali mniej więcej miejsce tej bitwy. Zobaczymy, gdzie oni się też ustawią, bo albo wejdziemy sobie tutaj mostem i spróbujemy się ustawić na tej polanie, gdzieś w tych rejonach. W ogóle najlepiej to by było, ale to już będzie poza granicami, to nie. Albo najchętniej by było tutaj gdzieś wbić się od tej strony i tutaj po prostu z tej górki ich ściągnąć. Aczkolwiek no zobaczymy, jak to nam się uda. Wejdziemy pewnie tu. Ta świta idąc tu, myślę, że nie musi tutaj iść, bo faktycznie oni się zbliżają tutaj. Oni będą sobie pewnie gdzieś tutaj w miejscu w lesie oczekiwać. To my sobie wejdziemy od tej strony, także wy pójdziecie tu od razu. Może nie aż tak daleko, może stańcie sobie tutaj przy moście, jeszcze w moim regionie. A oni co, będą po prostu czekać w miejscu bitwy. Ok. W porządku, może tak być. Sierpień widzę jest bardzo suchy, bo tutaj chyba aż ta trawka zmieniła kolor. Nie wiem, czy widzicie, ale to chyba, nie wiem, czy nie pierwsza susza w naszym regionie, bo jeszcze takiego koloru trawy nie widziałem. Chyba jest to wszystko mocno wysuszone, a ja też nie mam żadnego perka do tego, żeby ominąć tą suszę. No ale teraz no to już trudno, nic nie zrobimy. Tu znowu ta wiadomość od niego. Czy wszyscy tutaj już są na miejscu? Czy czekamy już tylko na tą świtę, tak? Dobra. Oni sobie są tam, świta nam już tu dochodzi, także chodźcie wszyscy tutaj, ustawicie się. Ok. Damy sobie wszystkim na razie bieg. To będzie fajnie, jak będą przechodzić przez ten. Idzie ekipa po nowy region. Zdobywać tereny. To już jest przedostatni teren do zdobycia. Po tym zostanie jeszcze tylko jeden, więc
aż się trochę łezka wokół kręci, że tak nieubłaganie zbliżamy się do końca naszej rozgrywki. Myślę, że ten odcinek będzie przedostatnim. W następnym odcinku już tą serię sobie zakończymy. Natomiast na razie tak po prostu głośno myślę, że nic się w tym temacie nie zmieni, natomiast no zobaczymy jak to będzie. Natomiast no już jak widzieliście sami, też większość mamy już tutaj ogarnięte, miasta w pełni rozwinięte, niezależne, duża aprobata na miastach, bo w takim Świnoujściu teraz mamy już tu 80% zapasów na 5, na 3 miesiące opału, który też się za chwilkę dorobi, więc naprawdę to wszystko ładnie nam już tutaj wygląda. Dobra, jak to sprawa wygląda? Bierzemy wszystkich. Musimy sobie w ogóle odznaczyć może tak, żeby wszyscy byli w jednym wiecie co? Dobra, wszystkim wyłączamy ten bieg. Dobra, mamy to, więc zapraszam Was tutaj, w to miejsce, tak się proszę ustawić. Teraz włączam wszystkim bieg i lecą równo, lecą, dobra. No ja bardzo lubię tego Manor-Lordsa, lubię takie klimaty średniowieczne. Przy okazji też może tutaj Was zaproszę na serię z Medieval Dynasty właśnie o budowaniu osady. Jeżeli seria się przyjmie, to ja też chętnie tutaj pobuduję takie miasto, ale właśnie z pozycji takiego lorda, nie tak jak w Manorze, tylko będziemy sobie chodzić, prowadzić taki świat survivalowy, a przy okazji, albo w zasadzie głównie budować właśnie naszą osadę, szukać mieszkańców, tak żeby pracowali u nas. Bardzo fajnie się zapowiada, także zapraszam. Możecie sobie sprawdzić na kanale u mnie, jak to wygląda. Ok, oni są z tamtej strony, także może sobie tym pozarządzamy. Dobrze by było tak, jeżeli będziecie mieli możliwość, to podejdźmy sobie bardziej w tą stronę bym wolał, a najlepiej to w ogóle tu jakbyśmy doszli, ale myślę, że to nam się nie uda, z tego względu, że wyłączymy im bieg może, wyłączymy wszystkim, patrzcie, wszystkim się nie wyłączył bieg. Nie ma takiego wyrównania, nie? Bo w zasadzie nie musicie się teraz aż tak śpieszyć przed tą bitwą. Możecie sobie na spokojnie dojść, zwłaszcza, że oni też się jeszcze tutaj nie ruszają. Jak dobrze to rozegramy, to ich rozbijemy raz, dwa. A chciałbym tak zrobić, tylko właśnie muszę sobie jeden oddział, tylko co wziąć sobie? Myślę, że jedną ze świt damy tutaj. Chociaż nawet nie wiem, czy świta, czy nie lepiej byłoby jednak wziąć po prostu milicję. Musimy obejść ich i schować się albo w lesie, albo gdzieś tutaj i napaść ich łuczników, bo znowu nam będą uciekać. Oni tak lubią. Dobra, oni tu jeszcze nas nie widzą, albo jeszcze nas nie chcą widzieć. Dlatego tak, łucznicy, a raczej kusznicy, najlepiej jakby mi się ustawili nawet tak po prostu w jednej linii tutaj.
Druga ekipa kuszników, gdzieś byśmy sobie spróbowali tutaj. To byśmy mieli tak. Muszę bronić tych kuszników, bo oni będą lecieć na kuszników. Jednym zrobimy tutaj, drugich zrobimy tutaj. A tą ekipę sobie spróbujemy schować na razie tu do lasu. Wykorzystamy sobie ich w takim najlepszym momencie. Zapraszam was tutaj i tutaj. Dobra, kusznicy rozstawieni. Nawet, dobra, jak się ustawimy, to sobie podejdziemy. Fajnie, że nas teraz możemy się tutaj rozstawić, bo zazwyczaj jest tak, że to szybko wszystko się dzieje i nie jesteśmy w stanie rozstawić wojsk. Więc fajnie, że teraz to możemy sobie tak na spokojnie rozegrać. Będzie taki bardziej militarny odcinek. Miejsce bitwy jest kawałek dalej, ale ja widzę tak, tu jest górka, więc chciałbym jednak, żebyście wy byli ustawieni na tym wzniesieniu. Wy, kusznicy, ustawieni tutaj. Może nawet nie zrobimy w takim w dwuszeregu bardziej. Dobra, bitwa się rozpoczyna. Więc wy sobie podejdźcie w ten sposób. Świta. Muszę iść też tutaj na flankę, bo oni na pewno będą chcieli mi tych kuszników tutaj zaatakować. Dobra. I teraz wy podejdziecie sobie najbliżej jak to możliwe jeszcze gdzieś tutaj. W lesie po cichutku. No cóż, kusznicy przygotowani. Jeszcze nie naciągają strzał, ale tutaj powoli się przygotowują. Mam nadzieję, że to wzniesienie też pozwoli nam troszkę bardziej ich ostrzeliwać. Dobra, tu będziemy bronić lewej flanki. Łucznicy już tam się ustawiają. Troszkę się cofnijcie. Tak, żeby zasięg naszych kuszników też już był. Dobra. Wy sobie podejdźcie jeszcze tutaj. Dobra, kusznicy atakują. Wy również do ataku. I świta również. Zrobimy natarcie. A wy tu po cichu widzę się skradaliście. Świta może im tutaj pomóc. A wy lećcie do nich tutaj od tyłu. Zobaczymy. Czy to się uda? Tu wszyscy już są rozbici. Zobaczymy, czy tamci dojdą. Tutaj sobie podejdźmy kusznikami. Natarcie. Zróbcie natarcie. Oni będą, widzicie, lecą w tamtą stronę. Ci już chyba tutaj nie uciekną. No, dołapiecie ich czy nie? Dawać, 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 dawać. Dopadną ich w lesie. A wy...
No to jest trochę kiepskie. Dobra, jedni są złapani. A wy co? Macie jeszcze siłę tutaj biec? Dawać na nich. No tutaj rozbiją zaraz tą ekipę łuczników. A tutaj widzicie, ci będą cały czas uciekać. No tych już tutaj raczej nie wykorzystam. Dobra. O, jest nawet i zwycięstwo. Czyli myślę, że nawet nie będę musiał ich tutaj gonić. Dobra, no to mamy ten region. On jest tutaj już należy do nas. Został właśnie ostatni, ten, który tutaj widać. Też z tym ładnym klifem, także też fajne miasteczko by tutaj można stworzyć. No ale cóż, my na razie mamy swoje miasteczko z klifem. Świnoujście pięknie się prezentuje, widoczne z daleka, więc bardzo jestem z niego zadowolony. Dobra, także to będziemy mieli. Przywołamy sobie z powrotem świtę, czyli tutaj Legnica i coś jeszcze tutaj, Kusznicy do Legnicy, dobra. W Żywcu, tu jest świta, chyba więcej tutaj nie mamy wojska w Żywcu i na Świnoujście z powrotem ekipa. Zapraszam. Dobra, chyba wszyscy. A jeszcze chyba ci. Dobra, wszyscy wracają. No to w porządku, to się w takim razie udało. Martwi mnie tylko widok terenu, czy tutaj faktycznie będziemy mieli tą suszę. Nie mam nigdzie chyba żadnej informacji na tą suszę. Nie wiem, no może takie złudzenie po prostu optyczne. Zobaczymy też. Patrzcie, teoretycznie szacunkowa ilość wytworzonych zasobów 0 na 37, 4 na 52. Wydajność 3. Czyżby faktycznie mamy wrzesień. Zobaczymy, jak to pójdzie ze zbiorami, aczkolwiek no chyba będzie kiepsko, patrzcie. No bo nie, inny kolor w ogóle jest tej trawy, to od razu widać, że coś jest nie w porządku. Może była jakaś tam informacja, ja to gdzieś tam przeoczyłem, ale faktycznie no jak mamy po 6, gdzieniegdzie po 0, no to znaczy, że jesteśmy załatwieni, delikatnie mówiąc. Także taka susza nas tutaj spotkała na koniec naszych tutaj przygód. Może być to ciężki rok z tego względu, że też bardzo opieramy naszą tutaj ekonomię na rolnictwie, jak to tutaj też. Tak, tutaj również jest taka sytuacja. No nic, zobaczymy ile pozbierają w sumie tego wszystkiego. O jęczmień się tak w zasadzie nie martwię, bo widzieliście, zapasy mamy spore. No ale nic tutaj za wiele nie zrobimy. Rodzina jest głodna. A co tutaj jest rodzina głodna? A czemu jest rodzina głodna? Przecież mamy tutaj dzikiej zwierzyny i no, rybek co prawda nie mamy, bo troszkę nas tutaj
44 na 704. No, rybek co prawda nie mamy, no ale możemy jeszcze tutaj spróbować w takim razie coś pohandlować. Przywieźć po prostu, możemy sobie powiedzmy jagody, przywóz, tak nie wiem, do 50. A jeszcze wywieziemy sól, bo tutaj soli mamy sporo. Także coś tam pohandlujcie, to może akurat jeszcze sobie rodzin też jest, także idźcie i handlujcie. Zamówimy sobie jeszcze jednego konia, może wam tu coś to pomoże. Wszystko wywozili, ja nie wiem, chyba że oni to cały czas wywożą. Spróbuję na razie tak to zrobić. Wszystko jeszcze, bo rodzinki tam już wyłączyłem, co prawda, ale może jeszcze coś tam, nie wiem, się zlagowało albo coś i brali, wywozili, nie wiem. Ale na razie, no niech tak będzie jak jest. Do składu rodzinka się przyda. Dobra. Teraz musicie sobie tu poradzić. No, lecicie trochę na tym miesie, ale o, widzicie, coś tam jagód już przywieźli, już jest więcej jagód. No, za chwilkę będzie w porządku. Za chwilkę powinno być w porządku. Dobra, to oni sobie tutaj muszą jakoś poradzić. Świnoujście mamy, rozwijamy się. Tak cały czas chodzi mi po głowie taka myśl. Taka myśl mi chodzi tutaj po głowie, że tak naprawdę myślę, że nie będzie co przeciągać tego i w sensie na ten kolejny odcinek no naprawdę nie chcę tego robić, ale no musimy tutaj na tym odcinku już tą serię zakończyć. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy wszystko, co zaplanowaliśmy sobie na początku. Patrzcie, tu mamy jedzenia w ogóle na 11 miesięcy. Przy takiej dużej osadzie, nie? Czyli patrząc na to, że mamy ponad 200 rodzin, 220 w tym momencie, mamy zapasów jedzenia na 11 miesięcy. Naprawdę niezły wynik, także kto chciałby sobie tutaj zobaczyć, jak poprowadzić takie miasto do takiego panowania, do tego, żeby tutaj nie niszczył nas głód przede wszystkim, to zapraszam do obejrzenia tutaj serii od początku. Wszystko krok po kroku jest pokazane, jak taką osadę sobie tutaj stworzyć od podstaw, od pierwszej drogi do takiej tutaj potęgi. Myślę, że każde miasto ma coś w sobie, co mi się bardzo podoba, także każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Także Legnica tutaj naprawdę duży teren zajmuje, piękna posiadłość, otoczona murem. Też jest cały odcinek z tego, gdzie budowaliśmy sobie tutaj warownię, więc można sobie zobaczyć, jak to tutaj wyglądało. Też fajny, ciekawy, także polecam serdecznie. I co? Zobaczmy jeszcze, jak te zbiory. Patrzcie, 10 pszenicy, nie? To tutaj o tej suszy praktycznie całą serię nie myślałem. Patrzcie, 26 pszenicy i 32 jęczmienia z tylu pól. Jak ta susza potrafiła wykończyć te wszystkie uprawy, a wystarczyło
wystarczyło wrzucić perka w nawadnianie. Czyli w ogromnym stopniu zmniejsza szkody powodowane przez suszę. Teraz rozumiem znaczenie takiego punktu, bo wcześniej, a teraz leję. Trochę za późno. No ale faktycznie jak przychodziła, znaczy inaczej, jakby miała przyjść susza, to ja sobie to wyobrażałem tak, że te zbiory zmniejszą się, ale nie aż tak drastycznie, że praktycznie z jęczmienia, którego ściągaliśmy 1000 sztuk, my w tym momencie zebraliśmy 30. Pszenicy zbieraliśmy 600, chyba 500, 600, 700, jakoś tak już dokładnie nie pamiętam, ale w tym momencie było 19 czy tam 30 sztuk tej pszenicy, więc no kolosalna różnica, jeśli chodzi o taką suszę. Nie spodziewałem się tego, że aż tak bardzo. Natomiast patrząc na to, jakie mamy tutaj zasoby, zapasy, to nie powinno się nic złego z tym stać, więc myślę, że taki rok sobie przeżyjemy mimo braku zbiorów tych zapasów. Także tak by to ładnie wyglądało. Dobra, podsumujmy sobie jeszcze też zapasy, bo popatrzcie, że taka Legnica ma 6000 zamożności regionu. To wszystko jest spowodowane tym, że przede wszystkim Legnica ma górnictwo głębinowe rozwinięte, a tutaj mamy dwa zasoby: sól i glinę. W tym momencie te dwa zasoby, jeszcze ulepszone na głęboką kopalnię, powodują to, że my takich zasobów byliśmy w stanie uzbierać teraz, gdzie cały czas ten handel jest. Wymieniamy karawany sobie na podstawie tych surowców, to mamy 1500 soli i mamy 2300 gliny. Ta glina też nam przerabia na dachówki, które tam cały czas wykorzystywaliśmy do podnoszenia parceli do 3. poziomu, a mamy ich teraz koło 500. Więc to spowodowało, że nasze miasto miało jakby potencjał do tego, żeby się rozwinąć, żeby faktycznie tutaj nie przejmować się zamożnością regionu, czyli tutaj tymi pieniędzmi regionu. Wykorzystujemy to też w zasadzie teraz na bieżąco do tego, żeby ściągać na pastwisko zwierzęta. Mamy 3 rodziny, które w faktorii zwierząt pracują i cały czas te owce nam tutaj ściągają, a mimo to i tak ta zamożność regionu nie spada, więc oni automatycznie przerabiają sobie te owce na mięsko i na kiełbaski docelowo. Zobaczcie, mamy 180 kiełbas w tym momencie, więc naprawdę fajna opcja. Jeżeli mamy tylko zasoby, które są królewskie, bogate, czy jak to tam tutaj się nazywało, bogate złoże właśnie, to jesteśmy w stanie na tym naprawdę dobre pieniądze zarabiać. Naprawdę. Tutaj po prostu stworzyłem sobie taką dzielnicę, wszystko blisko, czyli mamy wydobycie jedno, wydobycie drugie. Tutaj skład, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie na dachówki, na to, co tutaj wydobywamy, tutaj przędza się wkradła, natomiast to, co mamy tutaj obok, wszystko ściągają. Piec do gliny, który od razu pobiera sobie z tego składu, przerabia na dachówki, no i faktoria, która pobiera te rzeczy i od razu sprzedaje. Więc nie kilka budynków tak naprawdę, a fajnie się tutaj to uzupełnia. Do tego dużo sadów. Dużo sadów. Naprawdę warto je robić. Jabłka tutaj no, robią robotę, tak jak widzicie w tym momencie 2500 jabłek są w stanie zebrać przy takiej ilości. Nie ma problemu z jedzeniem.
naprawdę całą resztę tylko się uzupełnia, czyli do tych trzeciego typu jedzenia pojawia się trochę miodu, trochę jajek, trochę kiełbas, trochę chleba. To wszystko powoduje, że powinna być 100% zadowolenia mieszkańców. Zobaczmy sobie to. Tak, różnorodność jedzenia 97%, czyli praktycznie będzie się tutaj to gdzieś kręcić w okolicach 100%. Więc polecam serdecznie, jabłka tutaj naprawdę robią robotę. Co mamy? Tutaj udało się, że pięknie te lasy nam uzupełniają. Po prostu kilka chat leśnika doprecyzowanych, co kawałek region i oni sobie tutaj ładnie działają, zwłaszcza, że tych rodzin nieprzydzielonych jest multum, więc można sobie wymyślać naprawdę cuda i tych rodzin nam już tutaj do pracy nie braknie. Dobra, czyli tak, jedzenia mamy naprawdę wystarczająco, uzupełniliśmy sobie te jabłka, no chleb co prawda teraz mamy, ale on szybko zejdzie, no bo niestety zbiory były kiepskie. I co jeszcze? Jeśli chodzi o uzbrojenie, to raczej Świnoujście, tam bardzo ładnie to wszystko produkowaliśmy. To za chwilkę pokażę. Jakieś zapasy w Legnicy też mam. W razie czego jakby trzeba było uzupełnić wojsko, to też warto sobie trzymać. Oprócz tego, że mamy tutaj oczywiście te drużyny, legiony dostępne, to oprócz tego trzymać uzbrojenie sobie gdzieś tam, żeby w razie czego odnowić to wojsko, bo nawet gdyby wszyscy mi tutaj zginęli z tej Legnicy, to jest na tyle ludzi, że od razu powołuję kolejne oddziały i możemy działać dalej. Piwo. To, co jest koszmarem każdej wioski, to piwo, tak żeby je zdobyć. W tym momencie mamy 330 piwa. Czy mamy słodu? Nie mamy. No jeszcze 90 jęczmienia zostało do przerobienia. To wszystko dzięki naszej wiosce w Żywcu, która nam uzupełniała tymi polami właśnie przez karawany jęczmień do tej wioski, więc no piwa mamy wystarczająco. Do kolejnego sezonu powinno wszystko tutaj się jakby wszystko to piwo powinno wystarczyć, więc nie przejmujemy się, jest wszystko pod kontrolą. Butów, no to buty to są podstawowe, tutaj wytwarzają na bieżąco, nie ma z tym problemu, to leci ze skór, więc fajnie. No i co jeszcze? Skóry pozyskiwane z tych skór zwierzęcych cały czas są przerabiane na bieżąco, ponad 1000 jest, więc też tym można handlować. Bardzo duży przyrost jest. Ja tym nie handlowałem, bo mieliśmy tutaj glinę, mieliśmy sól, dachówki, więc zostawiłem sobie skórę po prostu na gorsze czasy, w razie czego, żeby mieć taki jeszcze jeden towar, który ewentualnie moglibyśmy upłynnić, sprzedać i zarobić na tym. No i wełna, przędza, to na bieżąco też z tych owieczek sobie tutaj robią, ale to raczej na uzupełnianie tych zapotrzebowań naszych mieszkańców na ubrania po prostu, żeby były dwa typy. Czyli mamy skórę, mamy przędzę i praktycznie non-stop mamy bo tu mamy buty, a tu mamy albo skórę, albo przędzę, więc te dwa typy ubrań na targu cały czas są. Jeżeli macie w magazynie takie towary, a i tak Wam tutaj brakuje, to jest najważniejsza rzecz, którą musicie sobie sprawdzić, a mianowicie, czy macie wystarczającą ilość ludzi w spichlerzu i w składzie, bo oni są odpowiedzialni za to, żeby to wszystko roznosić. Więc ja na ten moment mam 30 rodzin, bo to chyba nie są osoby.
Tak, no bo tu przypisujemy rodziny, więc 30 rodzin mam w spichlerzu i 24 rodziny mam w składzie, więc naprawdę mnóstwo osób, które tutaj pracuje w zasadzie na tym targu, a i tak już widzicie, jest w połowie to zapotrzebowanie na rodzinkę, więc przydałyby się kolejne 2-3 rodzinki do spichlerza, żeby wrzucić, żeby to nam zmalało. Natomiast no tutaj ja już ten temacik zostawiam. Tak wygląda nasza Legnica. Opał, no drewno opałowe, to już po prostu jest tego mnóstwo. Ostatnio postawiłem jeszcze tą, jak to tam się nazywało, ten mielesz i on jeszcze tutaj dodatkowo ten węgiel drzewny przerabia, więc sami widzicie 30 miesięcy na opał, to już w ogóle mogę zapomnieć całkowicie o tym. Sztaby żelaza to mamy, mimo że nie mamy żelaza w regionie, mamy ich prawie 400, no a to wszystko przez to, że po prostu karawany handlowe mają czym się wymieniać między miastami. Nie wiem, czy tutaj mam ustawioną akurat sól za jęczmień z żywca na jednej. A ja miałem... Aha, bo ja mam tylko chyba jedną tutaj, tą karawanę. To ona jest właśnie ustawiona na to, żeby ściągać jęczmień. Wysyłamy sól. Tych towarów, których mamy najwięcej, to po prostu na tym to wszystko się opiera. Rozbójnicy gdzieś tam z oddali jeszcze tutaj do nas biegną. Ciekawe, czy oni lecą... czekajcie. Wychodźcie tutaj i wy też. No jeszcze na koniec chcą mnie tutaj rozbójnicy złupić. Także myślę, że nasza świta tutaj zdąży dobiec. Więcej myślę, że nie trzeba będzie. Tu sobie powinni to już elegancko, ładnie poradzić. Ale biegną tutaj ostro. Dobrze, że tutaj nie mam żadnych budynków. Widzę, że wy już potrzebujecie chwilę oddechu. Dawać, bo ta piątka sobie tu przecież nie poradzi sama. Dobrze, teraz zwolnili, to znaczy nabiegali się tam wcześniej. Teraz idą na lajcie. Gdzie oni już tu są? Są już w tym mieście? Tu są. Dawać, bo nie ma czasu. Zawalczymy tu gdzieś może. Podejdźcie sobie kawałeczek. To dzisiaj typowo właśnie taki militarny odcinek. Szybko chcę ich rozbić i jeszcze na koniec pokazać to drugie miasto, czyli Świnoujście, jak wygląda, żebyśmy mieli porównanie dwóch miast. No, dawać, bo tam ci się już tutaj rozpędzają. Tutaj jeszcze taka biedna ta świta, patrzcie, nieuzbrojeni, po prostu zwykli świtowcy, można powiedzieć. No, dawać do nich. A ci tutaj pełne uzbrojenie, wjeżdżają w nich. W samą porę to wsparcie z żywca przybyło. Powinni tu sobie na spokojnie poradzić. Mam nadzieję, że mi nie popalą wioski ci rozbójnicy, ale tu wszyscy idą, dobra, wszyscy idą na tych. Mamy praktycznie 4 ekipy kontra nasza świta. Dobra, jeden oddział jest już rozbity. Tu z tej świty zostało 2.
Najlepiej to jakbyście się wycofali w ogóle, a tu się tutaj ci uzbrojeni bardziej by tym zajęli. Także na koniec jeszcze taka bitwa z rozbójnikami. Mamy tutaj już jedzenia na 2 miesiące, także musieli już coś tutaj pohandlować. Tak, mamy więcej mięsa, trochę jagód. Dobra, rozbity 3. oddział i został 4. Tą jedną świtę możemy już sobie tu rozwiązać. I tutaj również jest już załatwione. Dobra, oni są, ci rozbójnicy chyba potrzebni najbardziej do tego, żeby zdobyć wpływy. Wpływy dzięki nim się tutaj podnoszą i możemy atakować dalej. Dobra, Świnoujście. Tutaj miasto na klifie z pomostami, z dzielnicą na rzece, przy rzece. W tym momencie już tutaj rozbudowane te domy. Aha, bo tu są 2, więc to wszystko mamy jeszcze przygotowane do 3 i potrzebujemy dachówek, no ale kwestia przewiezienia z Legnicy i ulepszenia tych domów. Natomiast no myślę, że to już i tak całkiem fajnie wygląda. No z tymi 3 to tutaj w ogóle byłby już sztosik, ale myślę, że nie będziemy tego przeciągać na kolejny odcinek, bo też już zobaczyliście wszystko. Jeszcze zimową porą pokażę nasze Świnoujście. Tutaj zasobami to właśnie głównie skupione był na produkcji uzbrojenia, z tego względu, że mieliśmy tutaj złoże rudy żelaza, też bogate złoże i też sobie wrzuciłem perka w to górnictwo głębinowe. Tym samym oni do teraz cały czas to wydobywają. Mamy 250 rudy żelaza i 250 sztabek żelaza, ale to tylko dlatego, że wszystko za te sztabki tutaj ściągam. Ostatnio nawet zacząłem nimi handlować, żeby poprawić po prostu zamożność regionu. Mieliśmy ponad 1000 swego, parę odcinków wstecz można powiedzieć, że naprawdę bogactwo tego żelaza tutaj wykorzystaliśmy w 100%. Ale głównie skupialiśmy naszą produkcję na uzbrojeniu, na tym, żeby po prostu wywozić ze Świnoujścia uzbrojenie do innych miast. Tak też robiliśmy, to można sobie wszystko obejrzeć, jak ten cały proces przebiegał. No i to, co jest fajne, to jest zbroja płytowa, bo zbroja płytowa też pozwala na to, żebyśmy naszą świtę mogli sobie ulepszać, a teraz tu chyba nie pokażę, a to może, a tutaj, jakbyśmy sobie dobrali, to możemy ulepszyć za 34 grzywny właśnie bez żadnych dodatkowego zbrojenia, albo właśnie za połowę tej ceny, czyli za 17, wykorzystując zbroję płytową. A więc tak naprawdę, chcąc jeszcze zaoszczędzić grzywny, moglibyśmy tutaj zrobić pełny ten oddział, ulepszyć naprawdę za tanie pieniądze, wykorzystując właśnie tutaj zbroje płytowe, które mamy w tym momencie 72 sztuki. Do tego hełmy, kolczugi mi się co prawda skończyły, ale to też w każdym momencie tam można sobie dorobić, mając już takie możliwości też produkcyjne. Kusze, wydaje mi się, że dużo lepsze od tych łuków, jednak sporo zabierają tego życia, więc jak najbardziej można sobie to tutaj wykorzystywać. Dobra, jeśli chodzi o piwko, tutaj również 220 zapasu piwa, słodu nie mamy, 304 jęczmienia. No to tutaj jesteśmy zabezpieczeni tym piwem, nic nie powinno się podziać.
tylko się cieszyć, biesiadować i korzystać z tego, że mieszkańcy nasi są zadowoleni. Trochę soli, bo też tutaj wymieniam sobie tą sól za żelazo, więc przerabiamy od razu mięso na kiełbasy. To, co jest ważne, żeby nie wykorzystywali Wam mięsa na targu. To wtedy wyłączacie sobie to mięso ze wszystkich targów, które macie. Tak jak ja tutaj gdziekolwiek nie spojrzę, musiałem wyłączyć po prostu to mięso. I tym samym oni nie zużywają mięsa na targu, a jestem w stanie przerabiać to od razu na te kiełbaski. Więc też jest dużo typów jedzenia. Widzę, że tu jest nawet lepiej niż w Legnicy. Patrząc na zadowolenie, 100% mamy tego różnorodności jedzenia, mimo że i tak te kilka rodzinek jest potrzebnych do spichlerza. Więc ładnie to wszystko jest tutaj ustawione. Z opałem, no to opał jest na bieżąco, tutaj też jest ten węgiel drzewny, więc to wszystko powinno się nam rozruszać. No i materiały budowlane, no to jest już standard. Także tak to by wyglądało. Zobaczę jeszcze tutaj szybko na żywiec, bo już dobijamy do końca. W żywcu, zauważcie, mamy mnóstwo soli, mnóstwo gliny, mnóstwo sztab żelaza. To też spowodowane jest tym, że wywozimy nasze plony, pszenicę, jęczmień do innych regionów, zdobywamy sobie tutaj materiały, sprzedajemy to w faktorii i zamożność pięknie rośnie. Wszyscy są zadowoleni, także tak to ładnie tutaj się uzupełnia. Każdy z tych regionów jest za coś odpowiedzialny i tak to wszystko ładnie ze sobą współgrało. Także cóż, no bardzo serdecznie Wam dziękuję za całą tą serię. Naprawdę miło było spotkać się z Wami, nagrywać dla Was Manor Lordsa. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do niego wrócę. Poczekamy na jakiś update'ik, poczekamy na coś nowego. Myślę, że jeszcze jakąś serię z tego kiedyś w przyszłości zrobię. Natomiast na razie to by było wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że oglądacie mój materiał. Jeżeli Wam się cała ta seria podobała, zapraszam do zostawienia subskrypcji, do zostawienia łapki w górę. Oczywiście do komentarzy, czy podoba Wam się ta seria, co o niej myślicie. Także napiszcie, dajcie znać. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za wszystko. Życzę Wam miłego popołudnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć!